Cześć, jesteśmy dzisiaj przy ogrodzie Hombo. Chciałem Wam pokazać ogrody w stylu Kare Sanui. Japoński ogród suchy Kare Sanui, znany również jako japoński ogród skalny, często jest nazywany ogrodem zen. To charakterystyczny styl ogrodu japońskiego tworzy on miniaturowy, stylizowany krajobraz poprzez starannie skomponowane układy skał, elementów wodnych, mchu, przecinanych drzew, krzewów. Ogród Zen zazwyczaj jest stosunkowo niewielki, otoczony murem i przeznaczony do oglądania z jednego określonego punktu widzenia na zewnątrz ogrodu, na przykład z werandy, hojo. Wiele z nich wyłożonych żwirem zamiast trawy jest dostępnych tylko i wyłącznie w celach konserwacyjnych. Klasyczne ogrody Zen były tworzone przy świątyniach buddyzmu Zen w Kyoto w okresie Muromachi. Miały one na celu oddanie istoty natury, a nie jej dosłownego wyglądu i służyły jako pomoc w medytacji. Tutaj mamy na widoku ogród Tofukuji, który przepięknie oddaje właśnie ten styl. Kamienne aranżacje i inne miniaturowe elementy są używane do przedstawiania gór oraz naturalnych elementów wodnych i krajobrazów, takich jak wyspy, rzeki i wodospady. Wszystko po to, aby w odpowiedni, symboliczny sposób odwzorować pewien dualizm perspektywy czasu w ogrodach japońskich. Z tym mamy do czynienia właśnie w całej filozofii kultury Zen. Najważniejszym elementem w tworzeniu japońskiego ogrodu skalnego jest dobór i rozmieszczenie kamieni. W pierwszym znanym podręczniku japońskiego ogrodnictwa Sakuteiki czynność ta opisuje się jako Ishiwo Tateru Koto, dosłownie akt ustawiania kamieni pionowo. Podręcznik ten zawierał bardzo konkretne zasady dotyczące wyboru i rozmieszczania kamieni oraz ostrzegał, że ich nieprzestrzeganie może przynieść właścicielowi ogrodu nieszczęście. To, na co chciałbym, żebyście zwrócili uwagę, to to, w jaki sposób buddyjści, mnisi ustawiali, rzeźbili ten piasek i ten drobny kamyczek w ten sposób, aby oddawały rozchodzące się naokoło fale. To jest bardzo ważne. W ogrodach zen zazwyczaj używa się żwiru zamiast piasku, ponieważ jest on mniej podatny na działania deszczu i wiatru. Akt grabienia żwiru, wzory przypominające fale lub zmarszczki na wodzie, znany jako samon lub hokime, pełni funkcję estetyczną. Mnisi zen praktykują grabienie również jako pomoc w koncentracji. Osiągnięcie perfekcji linii nie jest łatwe. Grabienie jest dostosowane do pożądanych wzorów grzbietów i ograniczają się do niektórych obiektów kamiennych znajdujących się w obszarze żwirowym. Niemniej jednak wzory te często nie są statyczne. Tworzenie wariacji w układach jest twórczym i inspirującym wyzwaniem. Typowo wyróżnia się cztery wzory grabienia: linie, fale, zwoje i kratkę. Ogród zen to nie jest tylko i wyłącznie zbiór zasad, w których odpowiednio rozmieszczamy kamienie. To, co jest najważniejsze według mnie, jeśli chodzi o ogrody zen, to odpowiednie użycie tych wszystkich zasad w ten sposób, aby wszystko harmonizowało się i komponowało się w odpowiedni sposób. Co to oznacza dla Was? To już jest kwestia bardzo indywidualna, ponieważ nikt z nas nie ma jednakowego gustu. Jednakowo mam nadzieję, że te zasady sprawią, że wasz ogród nabierze odpowiedniego kształtu, czy to będzie symetryczna forma, czy asymetryczna, to już zależy w pełni od was. Dla mnie, z punktu widzenia ogrodniczego, najważniejszym jest to, abyście pamiętali, że środowisko czyni nasze rośliny odpowiednio zdrowe, a w tym i cały ogród rozwija się w odpowiednim tempie. Dlatego zadbajcie o to, aby te wszystkie pozycje, w których będą nasadzone wasze rośliny, miały odpowiednią charakterystykę, które są potrzebne ze względu na gatunek, na który postawiliście. I pamiętajcie, że ta pielęgnacja również musi być odpowiednio dopasowana. Z ogrodniczego punktu widzenia z pewnością mamy tutaj do czynienia z pewną różnorodnością, jeśli chodzi o formy oraz kształty tych wszystkich krzewów, które zostały uformowane.
To, na co musicie z pewnością ważnie baczyć, jest to, że ich mnogość nie jest duża. Co to oznacza? Że musicie się kierować głównie minimalizmem i pewną oszczędnością w doborze tych gatunków i bardzo dobrze je odpowiednio formować. W Japonii ogród ma taki sam status jak dzieło sztuki. Choć każdy ogród różni się kompozycją, większość z nich wykorzystuje układy skał i krzewów do przedstawiania klasycznych scen gór, dolin i wodospadów zaczerpniętych z chińskiego malarstwa krajobrazowego. W niektórych przypadkach może być to forma tak abstrakcyjna jak kilka wysp na morzu. Każdy japoński ogród może również włączać istniejący krajobraz znajdujący się poza jego granicami, na przykład wzgórza w tle, jako tak zwany zapożyczony krajobraz Shakkei. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam Was serdecznie do następnego odcinka. A tym, którzy zostawili lajka, bardzo serdecznie dziękuję.